Dobra. Jeszcze 10 sekund. Chłopaki mają mikroporty, żebyście ich dobrze słyszeli. Mic check, 1, 2, 1, 2. Tak, raz, dwa. No kurde. Dobra. Dzisiaj pełna profeska. Dzięki Paweł za pomoc. Trochę nam się przedłużyła poprzednia prezentacja, także nie przedłużam. Panowie, zaczynajcie. Dobra, postaram się sprężyć, żeby pizza nam nie wystygła. Dobra, to Tomasz nam bardzo ładnie opowiedział o tym, jak się aplikacje, czyli czym jest Industrial Edge, jak to ma się do Mendixa i dlaczego warto tego używać. My zajmiemy się tym. Dobra, więc tak. Przede wszystkim zaczniemy od krótkiego wprowadzenia, potem nasz projekcik, jakie są jego cele. Potem Marek opowie nam w szczegółach, jak się przeprowadza takie konfiguracje środowiska, deployment i tak dalej. Będziemy mieli kilka demonstracji i krótkie podsumowanie. Dobra, to tak, nasz zespół to Marek tutaj, Sebastian, którego z nami dzisiaj nie ma, pomagał nam w dewelopowaniu pewnych feature'ów aplikacji, no i ja, który też się, Tomek, który się zajmowałem aplikacją głównie, a Marek naszym środowiskiem, deploymentem i wszystkimi takimi bardziej nowymi rzeczami związanymi z Industrial Edge. Dobra, naszym celem było właśnie zapoznanie się z tym środowiskiem, jakby nabycie takiej wiedzy praktycznej, jak działać z tym środowiskiem i rozwiązaniami, no i pobawić się jakimiś różnymi feature'ami, które Mendix oferuje i zobaczyć, jak to wszystko działa na tym Edge'u. Dobra, to tak, to nam opowiadał Tomasz, więc tylko krótkie przypomnienie, że mamy nasze Studio Pro, tutaj w tym Factory, gdzieś Factory level prawdopodobnie, gdzieś tam jest jakiś deweloper pewnie na tym Factory z jakiegoś IT, który robi te aplikacje i tym pluginem może właśnie uploadować aplikacje na Edge Management, rozdystrybuować po urządzeniach w fabryce. Nie, ale nie, więc tak, z punktu widzenia Mendixa, jakby upraszczając, już jakby obierając to z tych dodatkowych elementów, mamy właśnie nasz Industrial Edge App Publisher, który będzie naszym właśnie, to będzie nasze Mendix Studio Pro. I przy pomocy tego plugina to dystrybuujemy dalej. Nie? A konkretnie, już w naszym konkretnym rozwiązaniu, jak to u nas wyglądało, to także mieliśmy Studio Pro z pluginem. Marek na maszynach wirtualnych odpalił Industrial Edge Management i Industrial Edge Virtual Device. Korzystając z clouda mogliśmy kupić licencję, wszystko poinstalować. Tak? No i wtedy ze Studio Pro już mogliśmy wypchnąć aplikację do IEM, potem do urządzeń i skomunikować się z naszą symulowaną maszyną, którą też tutaj się Marek zajął i zasymulował właśnie to, co widzieliście w przerwie i wcześniej, tę linię małoprodukcyjną, która komunikuje się z naszą aplikacją po protokole OPC. No i nasza aplikacja ma kilka interfejsów, które będziemy prezentować później. No dobra, mamy dwie aplikacje do pokazania. Hello Edge to jest prościutka aplikacja, taki blank project starter app, który będziemy używać podczas demonstracji, żeby pokazać sam proces deploymentu, dlatego że to jest mała aplikacja, chcemy zaoszczędzić czas. No i mamy OPC UI Client App, która będzie używana, żeby pokazać właśnie łączność z jakąś maszyną przykładowo i użycie jednego z nowych feature'ów Mendixa, jakim jest MLKit. No dobra, przejdźmy teraz do omówienia, jak przygotować środowisko, jak to wszystko złożyć do kupy, żebyśmy mieli na co deployować. I tutaj oddaję głos Markowi. Tak, mamy dwie możliwości, żeby takie środowisko uruchomić. Pierwsza opcja to jest skorzystanie z laboratorium wirtualnego, które jest dostępne poprzez Mendix Academy, Learning Path. To środowisko daje nam możliwość pracy 8 godzin, pozwala nam wykonać zadanie, które tam jest, ale możemy też popróbować sobie własne jakieś rozwiązanie przetestować. Drugim podejściem jest to, które myśmy zastosowali, jest utworzenie że tak powiem, zhostowanie na własnym środowisku, zbudowanie na własnym sprzęcie środowiska zamiast Industrial Edge. I to rozwiązanie właśnie zostanie za chwileczkę omówione. Do tego potrzebujemy mieć dobry sprzęt, żeby miał 6 rdzeniów,
32 GB RAMu, no i 150 GB miejsca na dysku oraz 600 € na zakup licencji Mendix Device License. Dodatkowo potrzebujemy zainstalować Dockera, który nam pomoże taką aplikację zbudować i umieścić na Industry Edge Managementie. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść do Marketplace'u Siemensowego. Jeżeli mamy konto, to logujemy się, jeżeli nie mamy, no to trzeba takie konto stworzyć. Jest to bezpłatne, więc bez problemu tutaj można działać. Następnie przechodzimy do Industrial Edge Marketplace, Get Started i musimy pierwsze co kupić, to kosztuje 0 zł, taki Edge Hub. To jest to z najwyższego poziomu miejsce, które zarządza licencjami, tak? Tym, co będziemy dalej uruchamiać. Więc Edge Hub jest najważniejszą rzeczą i ona jest dostępna w chmurze Siemensowej. Wchodzimy, dodajemy do koszyka, jest to roczna subskrypcja za 0 zł. Wybieramy opcję płatności, checkout i postępujemy. Tam jeszcze jest kilka kroków do wykonania, ale to już indywidualnie w zależności od tego, kto, gdzie i jakie ma konto założone. Później możemy się udać na przerwę. Czekamy 2-3 godziny, aż nam takie środowisko uruchomią i potwierdzeniem tego będzie mail. Kiedy otrzymamy takiego maila, wchodzimy i konfigurujemy sobie to nasze środowisko. Podajemy login, hasło, możemy dodać użytkowników, którzy będą też tym zarządzać i to jest w prostych kilku krokach taki Edge Hub konfigurujemy. Następnie wracamy ponownie do tego naszego Marketplace, żeby kupić niezbędne elementy, znaczy pobrać niezbędne elementy, które pozwolą nam na uruchomienie aplikacji Mendixowej w środowisku Edge, Industrial Edge. Do tego są potrzebne 3 rzeczy. Industrial Edge Management License, Industrial Edge Virtual Device, bo tutaj nie musimy mieć tego fizycznego sprzętu, który pokazywał Tomasz, możemy użyć maszyny wirtualnej również. Oraz Mendix Device License, czyli to jest ta licencja Mendixowa na dane urządzenia. Logujemy się na nasz hub, którego utworzyliśmy. Wchodzimy i pierwsze co to musimy stworzyć to Industrial Edge Management, czyli to środowisko do zarządzania urządzeniami. Przechodzimy do Industrial Edge Instance, tworzymy nową instancję, nazywamy ją, zapisujemy i później, co jest istotną rzeczą, to jest ściągnąć plik konfiguracyjny z tego huba. Następnie ściągamy sobie obraz instalacyjny Industrial Edge Management na naszą wirtualną maszynę. To przechodzimy do Download Software i ściągamy sobie ostatni obraz. Następnie przechodzimy do Library i w zakładce Products mamy Industrial Edge Virtual Device. Tutaj pobieramy sobie naszą wirtualną, właśnie to wirtualne urządzenie, które też uruchomimy w środowisku wirtualnym. Industrial Edge Virtual Device. Pobieramy i jednocześnie będąc już na tej stronie możemy przypisać sobie od razu licencję, którą poprzednio uzyskaliśmy. Tak, alokujemy sobie licencję z tej subskrypcji, dodajemy. Później przechodzimy do Industrial Edge Device Management, żeby też przypisać tą licencję, którą kupiliśmy. I co dalej? Mamy pobrane oba obrazy i pierwsze co musimy zainstalować i uruchomić Industrial Edge Management. No, z tego dopiero będziemy mogli wygenerować plik konfiguracyjny do konkretnej maszyny. Przechodzimy sobie na Docs Edge Siemens i tam jest świetny taki, no można powiedzieć, krok po kroku prowadzi, jak to zrobić sprawnie i żebyśmy nie mieli problemów. Kiedy uruchomimy już za pomocą tego poradnika nasze środowisko wirtualne, Industrial Edge Management, pojawi nam się w konsoli adres IP, na którego po wprowadzeniu do przeglądarki będziemy mogli się zalogować.
Kiedy się zalogujemy do Edge Managementa, będziemy mogli dodać Edge Device, czyli to urządzenie, które jest jakby, gdzie aplikacja Mendixowa będzie już uruchomiona docelowo. Wchodzimy sobie do Edge Devices, dodajemy nowe urządzenie. Mamy taki krótki wizard, wybieramy sobie Industrial Edge Virtual Device, nazywamy, dajemy nasze loginy, hasła, żeby móc się do tego zalogować. Następnie wchodzimy w nowo utworzone urządzenie wirtualne i ściągamy, generujemy tak zwany Create Onboarding File. Na podstawie tego maszyna będzie po wgraniu tego pliku na uruchomiony obraz maszyny, urządzenie zostanie automatycznie dodane do naszego Edge Managementu. Tak jak w przypadku Edge Management, po uruchomieniu maszyny wirtualnej z Edge Device mamy odrębny adres IP, wpisujemy go do przeglądarki i możemy się zalogować. Następnym krokiem jest zainstalowanie Dockera na maszynie, na której będziemy budować aplikację i ją eksportować do Industry Edge. I w tym celu trzeba ściągnąć Dockera w wersji co najwyżej 4.26.1 z tego względu, że Mendix jeszcze nie obsługuje 25. wersji Docker Engine'a, tylko 24.07. I to jest dosyć istotną rzeczą. Drugą rzeczą jest to, że jak już uruchomimy sobie tego Dockera, to należy udostępnić, bo domyślnie jest niezaznaczona opcja, żeby można było po prostu zdalnie dostać się do naszego Docker Engine. Tak, to teraz Tomkowi przekazuję. No i ostatnią rzeczą, którą tutaj Marek nam budował w środowisku, to jest właśnie wykorzystanie Factory.io. To jest środowisko, gdzie możemy z gotowych elementów budować symulacje linii produkcyjnych z pełną fizyką itd. I nasza prosta symulacja to jest sorter. Maszyna, która ma albo, gdzie są generowane albo produkty albo zielone, czyli zapakowane poprawnie, albo niebieskie, czyli źle zapakowane. I ma po prostu sensor, spychacz, który te złe produkty nam wyrzuca. Ma jeszcze kilka sensorów, żeby liczyć te wszystkie elementy. I ze względu na to doświadczenie Marka i też to, jak to jest wykorzystywane często po prostu w przemyśle, ta Factory.io się łączy, będzie eksponować te parametry, którymi możemy sterować, które możemy czytać do serwera OPC-UA, ale o tym za momencik. No dobra, no i teraz mamy środowisko, mamy wszystkie komponenty, jakby mamy naszą tą symulowaną maszynę produkcyjną, no ale Mendix. Nie? No to tak krótko reasumując te nasze cele, tak? Chcemy sobie zdeployować aplikację, mieć jakiś podgląd, sterowanie maszyną i mieć jakieś takie ciekawsze feature'y, jak na przykład machine learning. Ważna rzecz, musimy się przygotować jakoś do tego, no bo jak wiecie, jak zwykły Mendix Studio Pro nie ma żadnych możliwości deployowania na Edge. Ważna rzecz, wasza wersja Mendix Studio Pro nie może być portable. Mendix niedawno, jakiś czas temu wprowadził tę możliwość downloadu Studio Pro, które do instalacji nie potrzebuje uprawnień administratora, jest instalowane na jednego użytkownika. To ta wersja nam tutaj nie pomoże. Musimy mieć pełną wersję zainstalowaną, bo będzie nam brakowało pliku wykonywalnego MXB, który jest używany w procesie budowania paczki. Dobra. Mamy dwa pluginy na Marketplace. One się nazywają prosto, jak widzicie na tych obrazkach. I mamy do wersji 9 i 10. Do 10 niedawno wyszła. No i wspierają te dwie ostatnie, takie najważniejsze wersje LTS, 24.3 lub wyższe i 10.6.3 lub wyższe. Jeżeli używacie Mendixa 9, to pamiętajcie, żeby jeszcze uruchomić Studio Pro z dodatkowym argumentem Enable Extension Development, bo inaczej ten plugin się nie pokaże jako opcja. Jeżeli te wszystkie kroki wykonacie, wszystko jest, to będziecie mieli w menu App, będziecie mieli dodatkową opcję Create Industrial Edge App.
Nie? No to teraz jesteśmy już przygotowani. Mamy środowisko, mamy maszynę, mamy Studio Pro gotowe, żeby coś zdeployować. No to zbudujmy apkę. Nasza aplikacja musi się łączyć jakoś z tą maszyną. Wykorzystujemy standard OPC-UA, który jest powszechnie w przemyśle stosowanym standardem do łączności między maszynami, nie? Zwłaszcza jakimiś produkcyjnymi. Na Marketplace mamy konektor, taki po prostu moduł klienta, który zapewnia nam możliwość czytania, czyli subskrybowania do update'u pewnych parametrów, pisania, zmieniania tych parametrów na tym serwerze, z którym się łączymy i tak dalej. No i potrzebujemy jeszcze samego serwera, nie? No bo maszyna ma sensory, produkuje dane, ale ona nigdzie niczego nie wysyła. Więc tutaj mamy łączność zapewnioną, mamy pośrednika, mamy OPC Simulation Server. Jest tworzony i udostępniony przez firmę Process OPC. Możecie go pobrać za darmo, tylko tam chyba trzeba się zarejestrować, z tego co pamiętam, żeby ten download mieć. Nie? I mamy teraz wszystkie klocki tej układanki, którą widzieliście na początku, żeby złożyć już aplikację. No dobra, tylko nigdy nie jest tak całkiem różowo. Tam musieliśmy płacić 600 euro, a tutaj mamy problem. Mianowicie takie, że wszystko działa lokalnie, pięknie, ładnie, ale jak mamy aplikację działającą na na tym Industrial Edge Virtual Device i mamy gdzieś na innej maszynie po prostu ten process server, to one się nie widzą, nie łączą się. No i co się okazuje? Okazuje się to, że biblioteka Eclipse Miro, która stoi za tą łącznością OPC w tym konektorze, w tym module, ma taką metodę, która jakby wyszukuje porty, tak, do których ma się połączyć. My podajemy jakiś adres, tak, sami gdzieś tam konfigurując jakimś, nie wiem, adresem IP, portem i tak dalej, wszystko, ale tam jest coś, siedzi w tym, co i tak nam pobiera adres na przykład z hostname'a. No, jeżeli nie jest to publicznie znany jakiś host, no to będziemy mieli błąd, bo nasz komputer nie będzie znał takiego hosta. No, ale okazuje się, że na szczęście istnieje workaround, można taki URL wygenerowany zupdate'ować, więc drobny patch z podmianką hosta z powrotem na IP i wszystko zaczyna działać. No dobra, no ale co nasza aplikacja ma robić? No nie mamy jakiejś maszyny produkcyjnej, która ma jakieś rzeczywiste parametry, więc zaczniemy z czymś prostym. Przetwarzanie tych wiadomości przychodzących z subskrypcji, które są zamodelowane w tym module OPC jako encje nieperzystentne i nie niosą żadnej informacji o tym, na przykład jaki to komponent nam wysyła sygnał. Nie wiem, czy to czujnik, przenośnik, to musimy sami zdefiniować. Więc musimy te wiadomości gdzieś przetwarzać. No i jako, że te wiadomości potrafią przychodzić bardzo często, a jak tylko się zmieni jakiś parametr, no to one są po prostu wrzucane do kolejki, tam przetwarzane, porównywane z tym, co mamy zdefiniowane w naszej bazie danych, czyli jak jest maszyna u nas zamodelowana w aplikacji. Potem możemy już tych wiadomości używać przetworzonych, żeby wyświetlić właśnie jakieś metryki. Jest taka metryka OEE, czyli taka ogólna efektywność tego sprzętu i inne, które się składają w sumie na tą metrykę. No i tam możemy sterować maszyną i tak dalej. No i dodatkowo mamy różne interfejsy. Mamy aplikację web desktop, mamy strony pod telefon, będziemy jeszcze o tym mówić. I mamy tam to małe urządzonko, tak zwany Human Machine Interface, który jest po prostu takim malutkim panelikiem z najważniejszymi przyciskami, żeby zatrzymać maszynę awaryjnie i tak dalej, czyli jakby symulacja tego, jakby wyglądało to na fizycznej maszynie. Dobra, no i na koniec chcieliśmy dać coś ciekawego, coś czego nie ma. No i oczywiście pierwsza na myśl przychodzi ML-Kit, no bo to jest to, o czym mówił Tomasz. Fajnie mieć właśnie jakąś analitykę, coś robić z tymi danymi, ale nie wszystkie są nam potrzebne i nie zawsze chcemy je wysyłać na clouda, a czasami nie mamy możliwości. Więc ML-Kit z Mendixa niedawno wprowadzony jest tutaj idealnym kandydatem, żeby spróbować to na Edge'u uruchomić. No, ze względu na ograniczenia czasowe nie mieliśmy możliwości wyprodukowania modelu, ani zasymulowania produkcji z jakimiś outlierami, i wytrenowania na tym modelu, więc poszliśmy po model już zbudowany przez Kasię i Bartka na poprzednim meetup, który rozpoznaje waluty. Waluty do tej maszyny mają się nijak,
Ale stwierdziliśmy, że Marek tutaj wymyślił, że a czemu nie zrobić czegoś takiego, że jak zeskanujemy 5, to maszyna będzie działać 5 sekund, jak 20 to 20 sekund. No i bardzo fajny pomysł, spróbowaliśmy, działa. Będziemy Wam też udostępniać te telefony, takie fejkowe banknoty, żebyście mogli sami sobie w przerwie podczas deploymentu potestować. No dobra, a propos deploymentu, oddaję tutaj głos Markowi ponownie i przejdziemy do części praktycznej. Tak, pokażę Wam, jak to w praktyce się odbywa, taki deployment prostej aplikacji, którą nazwiemy sobie Hello Edge. Uruchamiamy sobie w tym przypadku Studio Pro w wersji 10. Tworzymy nową aplikację, pustą. Robimy ją lokalnie, nie potrzeba nam wysyłania do internetu. I pierwszą rzeczą to musimy z Marketplace'u ściągnąć sobie plugin. Z racji tego, że używamy Mendixa 10, ściągamy plugin do wersji 10. Wyskoczy ostrzeżenie, że zaufać modułowi i kontynuować instalację. Mamy informację, że moduł został prawidłowo dodany i dzięki temu tutaj mamy Create Industrial Edge App. Następnie wejdźmy sobie do naszego Home Web. Welcome to your new. Wchodzimy, klikamy nasz Create Industrial Edge App i musimy chwileczkę poczekać, załaduje się komponent i konfigurator. To będzie teraz właśnie istotne. Chciałem pokazać jak. Pierwszą rzeczą to musimy stworzyć sobie jakby plik konfiguracyjny. Czyli nazywamy sobie naszą aplikację. Możemy dodać ikonę, nie musimy. Zostanie użyta domyślna. Aplikacja została skutecznie stworzona. Następnym krokiem jest połączenie naszej wtyczki, naszego pluginu z Industrial Edge Management. Ja już to, jak takie połączenie tworzy się jeden raz, to ono już zostaje do kolejnych aplikacji. Wpisujemy wtedy ten adres IP naszego Industrial Edge Management i potem następuje autoryzacja. Zostaliśmy zautoryzowani. I kolejnym krokiem jest przygotowanie wersji, którą będziemy przenosili na Industry Edge. Tworzymy wersję, ona automatycznie przypisuje jej numer. Kolejnym krokiem jest stworzenie jakby pliku konfiguracyjnego, ale tu używamy szablonu. Klikamy sobie Select Template, Mendix App using MySQL Service i tu na potrzeby demo pozbędziemy się po prostu tylko certyfikacji, żeby to uprościć. Więc kasujemy sobie dwie linijki, możemy sobie zmienić port, na którym będzie aplikacja działała, możemy zmienić limit pamięci, no jeszcze parę innych rzeczy. Dajmy Next. Teraz musimy połączyć się z naszym Docker Engine. Z racji tego, że jest zainstalowany na tej maszynie, na której będziemy tworzyć paczkę, to jest po localhostie. Udostępniliśmy też na tym tego Dockera na zewnątrz i możemy się połączyć. Następnym krokiem jest zbudowanie konfiguracji kontenera, aplikacji w kontenerze. Wybieramy sobie z szablonu, że ma być to Mendix i dajemy OK. Teraz takie budowanie zajmie nam około 3 minut, więc w tym czasie Tomek pokaże. To tak, ta aplikacja się nam tutaj buduje, to chwilę zajmie. To w międzyczasie spójrzmy po prostu na aplikację tą drugą, którą przygotowaliśmy wcześniej. Przypomnisz mi, Marku, która to przygotowa? Tak, to jest tu, właśnie, jest M. To jest M, Tak, dobra. Mendix. Dobra, ok, czyli tak, nasza maszyna tam wchodzi sobie w Factory.io
to Factory IO, to też jakbyś... Drugie od końca. Drugie od końca, dobra. Nie? Czyli to sobie tutaj nam działa pięknie. No a my mamy aplikację. To jest prosta aplikacja. Ja ją troszeczkę tutaj skompresuję, żebyśmy widzieli, co się tam na Factory IO dzieje. No i jest tutaj po prostu to, co zrobiliśmy. Konfiguracja takiego serwera jest taka mało przyjemna, mało przyjazna. Tam są jakieś dziwne adresy, jakieś nody, nie wiadomo, co się dzieje, więc po prostu opakowaliśmy to w coś, co wydaje mi się, że chcielibyśmy zobaczyć, już mając połączoną aplikację jako pracownik. Nie, więc po prostu dodaliśmy taki panel prosty tutaj, który używając subskrypcji do tego serwera OPC pobiera nam dane bezpośrednio z tego, co się dzieje. Nie? I dzięki też możliwości zapisu i czytania z tego serwera, jeszcze poza subskrypcją, możemy sterować tą aplikacją, jak na przykład teraz, nie wiem, mogę ją zatrzymać, nie? Z tego poziomu. No cóż, wyprodukowało nam jeszcze ostatni wadliwy produkt, na tym skończyliśmy. Nie? Tutaj właśnie cały stan maszyny jest na bieżąco też komunikowany, nie? Czyli żółte światło na lampie się świeci, źródło jakby tam do tych towarów i przenośniki taśmowe nie działają, co się zgadza ze stanem maszyny w symulacji. Nie? No i możemy po prostu ją sobie wystartować. Jak widzicie, tutaj w górę światełko się zapaliło, towary płyną, no i są wszystkie statystyki już tutaj wliczane. Nie? Czyli jakby to, co się dzieje, to, co jest jakby takie nieprzyjazne, no bo taka konfiguracja połączenia z serwerem zazwyczaj właśnie opiera się jakieś takie dla kogoś, kto nigdy się nie zajmował jakby przemysłem, magiczne numerki, jakieś namespace'y, node ID i inne rzeczy. Można to opakować ładnie w coś, co użytkownik będzie mógł jakby zrozumieć. Nie? Możemy teraz spróbować na przykład, mam nadzieję, że to wyjdzie, tego nie testowałem, ale możemy spróbować wyłączyć jeden z przenośników, ten ostatni. Nie? Widzicie, przenośnik się wyłączył, lampa jest żółta, bo jeden z elementów nie działa, produkty nie spływają w dół. Nie mamy jakiś błąd produkcji, więc nie? Możemy to uruchomić teraz i nadal jest zapchany, ale coś tam się ruszyło. Dobra, zobaczmy, czy nasze budowanie się już powiodło w międzyczasie. Dobra, już wracamy. Tak, Docker pomyślnie nam, silnik Dockera pomyślnie nam wygenerował aplikację. Teraz musimy taką wygenerowaną aplikację przesłać do naszego Industry Edge Managementu, czyli do tego systemu, który zarządza urządzeniami edge'owymi. W tym celu wybieramy sobie, jak mamy taką aplikację uruchamiać, czy ma być customowy URL, czy ten zdefiniowany w pliku konfiguracyjnym po tym porcie, który tam został 60 000 wybrany. Wybieramy sobie po IP i port i dajemy create. Następnie to właśnie jest ten etap, w którym nastąpi upload do Industrial Edge Managementu. Wybieramy sobie do katalogu ogólnego, gdyż nie mamy tam jeszcze projektu stworzonego, a w katalog ogólny jest takim miejscem, z którego bezpośrednio mamy dostęp do przesyłania dalej. Upload i teraz ten upload to jest 5 minut, więc... Dobra, więc to chwilę potrwa. W międzyczasie możemy wrócić do naszej aplikacji, która już tam działa. Co zrobimy teraz? Wróćmy sobie do aplikacji samej, czyli do samej maszyny. Zatrzymamy ją. No i możemy zobaczyć, jak to wszystko na tym edge'u działa razem z maszyna stoi. No tutaj jest całkiem niezły korek się zrobił. Udało się właśnie wyeksportować aplikację do Siemens Industry Edge Management. Pokażemy, jak to wygląda. Mamy pozycję wcześniej, był Edge Devices, jak sobie tworzyliśmy. Mamy też tak zwany katalog, do którego właśnie taką aplikację wyeksportowaliśmy. I aplikacja, którą wyeksportowaliśmy, to jest Hello Edge App. Wchodzimy sobie w tę aplikację i możemy zainstalować ją na naszym wirtualnym urządzeniu, bądź fizycznym, jeżeli byśmy go sobie nabyli. Klikamy Next, wybieramy to urządzenie, na którym ma zostać zainstalowana aplikacja. Możemy zrobić to teraz lub
zaplanować sobie taką instalację, na przykład podczas przestoju, przezbrajania maszyny produkcyjnej. I my chcemy teraz zainstalować, instalujemy teraz, potwierdzamy, że aplikacja jest niepodpisana i że taką chcemy zainstalować. Taka instalacja potrwa około 3 minut. Teraz możemy zaprezentować kolejny Tak. aspekt naszej aplikacji. Ostatni komponent jakby tej aplikacji drugiej, no to jest tamten mały panelik z różnymi przyciskami. Nie? Więc tutaj są, to jest symuluje jakby przyciski, które pewnie by się znalazły na maszynie, takiej może bardziej zaawansowanej nawet, gdzie zastąpiono niektóre przyciski fizyczne takim właśnie wyświetlaczem dotykowym. Nie? Więc mamy tutaj start, który jest, jak sobie odpaliłem właśnie, mamy stop i mamy taki wielki przycisk, który może kojarzycie czasami gdzieś z jakichś zdjęć, czy jak pracujecie w przemyśle, to widzicie na co dzień, taki grzybek czerwony, nie, w wersji wirtualnej, który jest po prostu przyciskiem zatrzymującym maszynę awaryjnie. Więc tak, właśnie wystartowałem aplikację, teraz mogę ją zatrzymać. Wystartować jeszcze raz. O, tam chyba jakiś produkt chyba, coś się stało? Nie? No i mamy ten nasz awaryjny stop, który po zatrzymaniu nie pozwala nam uruchomić maszyny. Nie pozwala nam uruchomić maszyny, dopóki nie zresetujemy tego właśnie, jak to Marek nazywa się, obwodu bezpieczeństwa, tak to się w maszynach nazywa. No, więc możemy dopiero potem maszynę uruchomić. Jak ktoś chce, to zapraszamy. Można się pobawić, posterować tą maszyną, spróbować wyrzucić jakiś produkt na ziemię. Jak się jest szybkim, się przełącza start-stop, to można właśnie coś wystrzelić tam na podłogę. Więc jeżeli chcecie, to dla zabicia czasu można sobie poklikać na tym paneliku. Ja dodatkowo może pokażę, jak to wygląda. Mniejsze to okno. No, to jest zwykła strona. No, nie jest na specjalnym layoutie, żeby na tej małej przestrzeni ekonomicznie jakoś wykorzystać sensownie tę małą przestrzeń. Więc nie ma tutaj w tym panelu żadnej magii. Tak wygląda nasz panel, który jest też na takim małym urządzeniu. Tu jest, naciskamy emergency stop, to jest właśnie ten reset, jak Tomek wspomniał. Druga, resetujemy obwód, upewniamy się, że już zagrożenie minęło, resetujemy obwód i możemy ponownie uruchomić maszynę. Dobra, wróćmy zobaczyć, czy aplikacja się już zainstalowała na naszej Industrial Edge Device. Kolejne 3 minuty. Nie, to już był ostatni. Chciałbyś. Tak, tu mamy otwartą stronę naszego Industrial Edge i mamy naszą Hello Edge App. Aplikacja nie jest uruchomiona po przesłaniu, dlatego też wchodzimy sobie do managementu, wybieramy sobie tę naszą aplikację i klikamy po prostu Start. On nas się pyta, czy jesteśmy pewni. Tak, chcemy uruchomić aplikację. I po 3 minutach Już jest gotowa. To już nie trwa dużo. Okej, jedna rzecz, o której zapomniałem. Kiedy eksportujemy aplikację, musi ona być ustawiona w trybie security, w trybie production. To jest coś, o czym zapomniałem. Bo bez tego nam aplikacja działać nie będzie. Dobrze. Nie będę Wam opowiadał tego samego. Tak, zrobimy to po prostu w tle, bądź po prostu przerwę Tak. krótką. Bierzemy Cię słabo. Albo możemy w międzyczasie przejść po prostu wrócić do slajdów na chwilę. Nie, jakieś pytań. A to w międzyczasie się gdzieś tam przetworzy. Ok, możemy sprawdzić, czy ta aplikacja uruchomi się u nas lokalnie. Dobra, w sumie... O, dobra, tutaj przyjdzie. Ale w międzyczasie w sumie mam jeszcze kilka slajdów takich z podsumowaniem, właśnie przypomnieniem o tym, gdzie można nauczyć się tego na Akademii i tak dalej, ale może przejdziemy sobie do tego na końcu, w samym końcu. Może teraz, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście
o jakiś ten feature albo sam ten proces zapytać, to Ja mam pytania. no tak. Bo wspomnieliście na początku na przykład o standardach komunikacji między sensorami a komputerami. I tak na tle, na ile tego dotknęliście, jak oceniacie, czy bardziej zaawansowana wiedza z obszaru automatyki będzie konieczna do pracy z tymi rozwiązaniami? Marek, chyba ty możesz na to bardziej Tak. powiedzieć, tym bardziej, że ty masz doświadczenie. Ja mam wrażenie, że Marek tutaj miał przewagę na tym. Raczej kooperacja z automatykiem. Czyli automatyk jest Byłby potrzebny, tak, no bo z tej strony automatycznej on musi też na swoim sterowniku PLC zdefiniować te aspekty, te dane, które my chcemy pobrać do Mendixa, bądź którymi chcemy sterować, więc Jasne. to musi być w takiej kooperacji z automatykiem. Tak. Chyba, że jest deweloper, który wie wszystko, bo był automatykiem, teraz przebrał się na Mendixa, no to chyba wszystko było empatą. Ale takie rzeczy to tylko u nas. To Marek takim jest ewenementem. No właśnie, Zdziwiłbyś się. tak, bo To Wrocław też, tak? Tak, koleżanka No to też brawo. automat. No brawo, to następna prezentacja od Ciebie, rozumiem. Słucham? Następna prezentacja od Ciebie, Bo- o Industrial Edge'u. Oczywiście są protokoły, tak jak S7 jest dla Siemensa, można się po S7, po Modbusie można się komunikować, można po MQTT się komunikować. Jest wiele, a myśmy wybrali takiego PCUA, który jest takim, można powiedzieć, globalnym standardem w przemyśle do wymiany danych. Jakieś inne pytania? Marek przed chwilą powiedział, że jest to właśnie OPCUA, który jest globalnym standardem, a czy są też inne konektory, które są możliwe do pobrania w marketplace, które można wykorzystać? Na pewno jest MQTT, no chyba nawet przez chwilę rozważaliśmy użycie MQTT Tak. i testowałeś go nawet, więc to jest na pewno. Zresztą to jest chyba dosyć popularny też taki format wymiany danych, a protokół. Pozostałe, o których Marek wspomniał, nie jestem pewien. Zakładam, że Siemensa się znajdzie. Tak, S7 jest No. dostępny. I co jeszcze? Modbus. Modbus nie jest Siemensowy, ale jest też powszechnie używany w starszego typu rozwiązaniach. Ale plugina chyba nie było. Nie ma na marketplace takiego, żeby po prostu kliknąć. Modbusa nie, to trzeba wtedy na przykład jakiegoś Node-REDa czy Flow Creatora użyć na Siemensie do konwersji. No więc te popularne, dla tych popularnych istnieją konektory. Więc tak jak ten OPC, to jeszcze MQTT na pewno Tak, jest. i jedna rzecz od razu. Nie możemy deployować aplikacji na Mendixie, kiedy ona jest uruchomiona. Musi ona zostać zatrzymana w Mendix Studio i wtedy umożliwi nam zbudowanie tej aplikacji na potrzeby poprzez Dockera. Dobra. Wspomniałeś przed chwilą, że rozważaliście właśnie na MQTT. Dlaczego nie wybraliście tego rozwiązania, tylko właśnie to, które prezentujecie aktualnie? Dlatego, że OPC już mieliśmy przygotowane w dużej części. Tak, poza tym Factory.io bezpośrednio obsługuje OPC, więc mamy jakby bezpośrednią komunikację, tak? Z jednym serwerem OPC-UA komunikuje się Factory.io i z drugiej strony komunikuje się nasz Mendix. Nie musimy używać wtedy pośrednich rozwiązań, żeby na przykład MQTT na OPC-UA translatować. I na potrzeby prezentacji celem było po prostu jak najprostsze pokazanie i wykorzystanie tego protokołu, który jest dostępny. A MQTT rozważaliśmy, kiedy myśleliśmy, że tych problemów z łącznością między różnymi maszynami nie rozwiążemy. Tak, Tomek rozwiązywał problemy z łącznością OPC-UA, a ja wtedy przygotowywałem plan awaryjny użycia MQTT. Marek, a możesz otworzyć tą taśmę produkcyjną, tą Pewnie. zwizualizowaną? Bo mam pytanie, czy to jest jakoś, można to customizować, czy to jest pobrane, taki Tak, settings, czy jak to wygląda? już pokazuję. Factory.io można sobie pobrać, 30-dniowa bezpłatna wersja i macie gotowe, znajdują się tam gotowe elementy, jest taka biblioteka i po prostu można sobie poukładać, ułożyć własną linię produkcyjną. Wygenerować też no, z tych gotowych komponentów jakby składać jak klocki Lego, taką odzwierciedlacie jakiś po prostu proces. Nie jest to taki typowy digital twin, który istnieje w przemyśle, bo te takie digital twiny to one są pod już gotową na przykład fabrykę, albo jak ktoś robi jakiś koncept na konkretne potrzeby, no to wtedy modeluje się urządzenia i one są jakby takie stricte. Natomiast tutaj jest to takie podejście bardziej edukacyjne i są gotowe elementy, można je poskładać i można sobie wypatrzeć. Dodatkowo można tutaj użyć różnego rodzaju sterowników,
I właśnie Factorio ma bezpośrednią komunikację z OPCUA jako klient. Dlatego tego użyliśmy. Co jakiś czas trzeba autoryzować tego IEM, ale tu widzę jest autoryzowany, więc możemy zrobić upload do katalogu. Aż nie ma projektów, więc generujemy do głównego. To jest ta najdłuższa część, to teraz prezentacji końcówkę. Jeszcze 3 minuty. Albo przeklikamy. Ja mam jeszcze pytanie, czy wy tą prezentację gdzieś umieścicie z tym przejściem krok po kroku po tych wszystkich rzeczach? Czy ona jest na przykład, nie wiem, czy to jest w tej Mendixowym Learning Pathie wszystko uwzględnione? W Mendixowym Learning Pathie będzie troszeczkę inne, bo tam nie będziesz budował takiego całego środowiska, jak Marek to zrobił, tylko będziesz korzystał z wirtualnego takiego Virtual Lab nazywa. Tak. I tam masz zasztapowane dużo rzeczy, więc tam jest inna ścieżka niż tutaj. Ale jest szansa, że też udostępnimy te prezentacje. No dobra, to tak, no podsumowując to co tutaj, te kilka punktów, czego się nauczyliśmy z tego projektu. No, że praktycznie tak jak Tomasz nam obiecywał, ładnie możemy uruchomić Mendixowe aplikacje blisko gdzieś maszyn produkcyjnych. U nas w wyobrażony sposób, ze względu na to, że symulowaliśmy wiele rzeczy, ale faktycznie możemy te aplikacje tam wdrażać. Możemy używać nawet tych bardziej zaawansowanych, ciekawych rozwiązań jak MLKit, co mi się wydaje, że byłoby świetnym projektem, no, żeby zbudować całą symulację z wykrywaniem jakichś anomalii w produkcji i tak dalej. No i dzięki temu w ogóle możemy używać takich rozwiązań bez potrzeby wysyłania tych danych właśnie gdzieś na jakieś cloudy, czy to ze względu właśnie na transfer danych, czy to na względu bezpieczeństwa. Więc możemy wszystko mieć, możemy mieć bardzo nowoczesne rozwiązanie, tak? Blisko linii produkcyjnej, w jednym miejscu praktycznie. Nie? Więc tak, mamy Mendix Docs już chyba opisane, tak? Tak, ten jest deployment, opisane. dokładnie. Siemens też udostępnia właśnie ten drugi link. Tak, na Mendix Docsie, jak wpiszecie Industrial Edge, to tam będą też właśnie linki bezpośrednio do Siemensa. Więc nie trzeba pamiętać tego długiego linku Siemensa. Tylko wiedzieć, żeby wejść w Mendix Docs, wpisać Industrial Edge i tam już są kolejne linki, które będą Was prowadzić. Dokładnie. No i właśnie, jak chcecie spróbować to projekt 9, 10, wersję LTS. No i wiadomo, czemu nie skorzystać z Mendix Academy, tym bardziej, że środowisko wirtualne będzie za darmo do użycia. Tak, na 8 godzin od wczoraj już jest dostępne. No dobra. Dobra, wracamy do... Czy są jeszcze jakieś pytania do chłopaków? Co sprawiło Wam najwięcej problemów? Najwięcej problemów. Na samym początku uruchomienie Mendixa w 9 wersji bez tego parametru. Głowienie się, dlaczego to nie działa. Później po konsultacji z Siemensem, tak, dodali też informacje na stronie, że taki parametr trzeba dodać. Kolejną kwestią już przy budowaniu był Docker, bo mieliśmy najnowszą wersję Dockera, Docker Engine'a. No i oczywiście nie dało się budować. Też po konsultacjach dowiedzieliśmy się, że musi to być wersja troszeczkę starsza niż ta najnowsza. Też potem dodali do nas strony. Tak, później też dodali tę informację. I co dalej? No to z tych takich najważniejszych to, tak? No i trzeba pilnować tego production, tak? Żeby aplikacja była w wersji produkcyjnej, hasła administratora, bo w 10 już nie ma domyślnie tego hasła administratora, więc trzeba po prostu je przypisać. No i jeszcze chwila zagadki jakby z tą łącznością, czemu nie działa. Tak. Bo to mieliśmy z tym problemy już nawet zanim zaczęliśmy budować symulację. Chcieliśmy się połączyć po prostu ze zdalnym serwerem, który gdzieś tam Marek wystawił nam. O, no to się załadowało, super. I to też w sumie była zagadka, czemu to licha nie działa, skoro wszystkie parametry połączenia są ok, firewall zdjęte, wszystko powinno działać, a to klops. Więc no, to były takie punkty, gdzie się czegoś nauczyliśmy.
I w sumie Mendix chyba też się nauczył, żeby dodać to do dokumentacji, takie nieistotne szczegóły, jak to są ograniczenia wersji. Powinniśmy mieć... To jest coś, co z Akademii jest dostępne serwer na 8 godzin, ono jest odnawialne, czy trzeba zrobić wszystko na raz? Znaczy, maszynę uruchamiasz i zatrzymujesz. Czyli po prostu 8 godzin mam do swojej dyspozycji, ale nie mogę tego odnowić. Nie wiemy To jest tego. dobre pytanie. Właśnie też się zastanawiałem, jak zobaczyłem to ograniczenie. Czy to znaczy, że to jest odnawialne, że masz, tak jak masz licencję tak free upa Mendixowego, że 2 do 4 godzin musisz jeszcze raz? 8 godzin dla wszystkich, którzy będą skorzystać z tego kursu. Czy 8 godzin właśnie tam czasu procesora jakichś tam maszyn i do widzenia i koniec. No to, Wersja druga już się... to jest dobre pytanie. Też chcielibyśmy poznać odpowiedź na nie. Pewnie napiszemy. Tak, sprawdzimy, bo jeszcze nie zdążyliśmy tego A Akademii. kurs jest świeży, jak Tomasz wspominał chyba wczoraj. Dobra, jest, uploaduje się, więc w tasku mamy podgląd joba.